Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie o świadomości naszego ciała podczas grania. Ale zanim przejdziemy do tematu, chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za pozytywny odbiór moich ostatnich filmików. Jest to dla mnie naprawdę pocieszające, gdy widzę, że to, co robię, jest dla Was wartościowe i w jakiś sposób Wam pomaga. Także zachęcam Was do wsparcia poprzez komentowanie, subskrybowanie i zostawianie łapek w górę. Do nagrania tego filmu zainspirowała mnie rozmowa z osobą, która zajmuje się tańcem. I dla tancerzy tak naprawdę świadomość ciała jest czymś naturalnym i czymś niezbędnym. I myślę, że też dla nas powinno to być coś naturalnego i niezbędnego, a jednak bardzo często my tej świadomości po prostu nie mamy i kończy się to napięciami, które prowadzą do kontuzji i tak dalej. Więc w dzisiejszym filmiku opowiem troszeczkę o tym w ogóle, po co wzbudzać tą świadomość i jak to robić. Po co nam jest świadomość ciała podczas grania? Po pierwsze, dzięki niej możemy uniknąć nadmiernych napięć, które mogą prowadzić do kontuzji. Ja wiem, że nam się wydaje, że coś boli i że zawsze po graniu, nie możemy poruszać na przykład plecami, bo są tak spięte. Przyzwyczailiśmy się do tego i to jest dla nas coś normalnego. Ale tak naprawdę wynika to z tego, że wgrywaliśmy sobie cały czas dane napięcie, ale o tym powiem troszeczkę później. Po drugie, świadomość ciała sprzyja i pomaga pamięci mięśniowej, ale o tym też powiem zaraz. Po trzecie, pomaga ona w poczuciu komfortu i relaksu podczas grania. Wiemy już, po co to jest potrzebne, ale jak teraz taką świadomość wzbudzić, jeżeli jej nie mamy, lub jak nad nią świadomie pracować, żeby ją poszerzyć. Musimy zacząć od obserwowania naszego ciała podczas grania, od zauważania, jak nasze ciało się czuje, jak poszczególne partie naszego ciała się czują, jak pracują, których mięśni używamy, które mięśnie są napięte. Najlepiej jest to robić na gamach i moje poszerzanie świadomości zaczęło się właśnie od testowania tego na gamach. Zaraz Wam powiem, jak to zrobić. Wcześniej wydawało mi się, że to, że mnie coś boli po graniu, to jest coś normalnego. Ja byłam do tego przyzwyczajona, że po kilku godzinach grania bolały mnie plecy, bolały mnie ręce i dla mnie to było coś naturalnego i tak naprawdę później uświadomiłam sobie, że ja przez cały czas wgrywałam sobie napięcie. Że moje mięśnie były pospinane i ja nic z tym nie robiłam, bo wydawało mi się, że tak po prostu jest. I dopiero świadoma praca nad tym uświadomiła mi, że wcale tak być nie musi, że możemy grać z relaksem i wcale po graniu nie muszą nas boleć plecy, ręce itd. Jak więc to wyćwiczyć na gamach? Kiedyś już nagrałam o tym filmik i wyświetli się on pod koniec tego materiału, więc możecie sobie do niego wrócić, ale powtórzę to jeszcze raz, żebyście mieli tutaj cały obraz pracy nad własnym ciałem. Gramy gamę. Zaczynamy grać gamę détaché i skupiamy się na przykład tylko na palcach u stóp. Jak nasze palce się czują, czy są zrelaksowane, jeżeli nie, to staramy się je jak najbardziej zrelaksować, możemy nimi poruszać. Później gramy po 2 legato i wtedy skupiamy się tylko na kolanach. I to samo, staramy się je zrelaksować, w ogóle staramy się poczuć, jak nasze kolana się czują tak naprawdę, czy są spięte, czy nie. Możemy nimi poruszać, możemy grając robić przysiady, jakiś ruch, żeby jak najbardziej zrelaksować nasze kolana. Później gramy po 3 legato, skupiamy się na naszej miednicy. Ja po prostu grając robię takie okręgi, jakbym kręciła hula hop i w jedną i w drugą stronę. Dobra, kolejne, na przykład po 4 legato, skupiam się tylko na moich barkach. Czy moje barki są rozluźnione? Wyobrażam sobie taki totalny relaks, ciężar. Kolejne 5 legato, cokolwiek. Skupiam się tylko na mojej lewej ręce. Czy ona jest zrelaksowana, czy nie ma tutaj żadnego napięcia. Dalej, skupiam się tylko na kciuku, czy nie zaciskam czasami kciuka, czy on jest zrelaksowany.
Później skupiam się tylko na prawej ręce, czy tutaj też niczego nie zaciskam, czy moje ruchy są płynne. Dalej skupiam się tylko na szyi, czy czasami nie zaciskam skrzypiec, więc grając ruszam głową lub w ogóle gram z oderwaną głową od podbródka. Skupiam się też na mojej szczęce, czyli na przykład grając robię coś takiego, albo można sobie coś też mówić do siebie, śpiewać cokolwiek. Kolejnym krokiem jest przeniesienie tych ćwiczeń z gam na utwory, czyli grając utwory staramy się zachować jak najbardziej rozluźnione ciało. Możemy na przykład co jakiś czas w początkowej fazie zatrzymywać się i sprawdzać, czy nasze ciało jest zrelaksowane, czyli gramy i sobie nagle przypominamy, że mamy to sprawdzić, więc zatrzymujemy się, sprawdzamy wszystkie partie ciała, czy jest relaks, ok, gramy dalej. Jeżeli przez pewien okres czasu będziemy tak co jakiś czas się zatrzymywać i sprawdzać, to po prostu wejdzie nam to w nawyk i ten relaks będzie już czymś wgranym i czymś naturalnym dla nas. Kolejnym krokiem i już ostatnim to jest takie poczucie podczas grania, że instrument jest tak naprawdę przedłużeniem naszego ciała. Czyli grając możemy sobie wyobrażać, że tak naprawdę tych skrzypiec i tego smyczka tam nie ma i że to jest nasze ciało i my po prostu gramy sobie tak jakby w powietrzu. Ja sobie to tak lubię wyobrażać, że nie mam w ogóle skrzypiec, więc grając staram się wyobrażać, że w ogóle tych skrzypiec tam nie ma i ja jakby wykonuję te wszystkie ruchy w powietrzu i wtedy naprawdę odczuwam duży relaks, moje ruchy są bardziej zrelaksowane i to jest wszystko wygodne, komfortowe. Także jest to do zrobienia. Ja teraz jestem właśnie na tym etapie, gdzie podczas grania utworów staram się być jakby jednością z instrumentem. Także też pracuję nad tym, tak jak i może Wy zaczniecie pracować. Mam jeszcze jeden pomysł na to, jak możemy świadomie pracować nad ciałem, ale już bez instrumentu. Możemy się położyć na macie lub na łóżku i przeskanować nasze ciało. Polega to na tym, że idąc od stóp do głowy lub odwrotnie, skupiamy się na każdej części ciała i staramy się ją zrelaksować. Czyli najpierw stopy, łydki, kolana, uda i tak dalej. I każdą część ciała skanujemy, rozluźniamy i gdy będziemy to powtarzać codziennie, każdego dnia przez jakiś dłuższy okres czasu, to na pewno nasza świadomość będzie o wiele większa. Jak nagrywałam kilka godzin temu, to zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy. Przypomniało mi się to dopiero przed chwilą, więc stwierdziłam, że muszę to dograć. Już na zewnątrz się zdążyło zrobić ciemno od tego czasu, gdy skończyłam nagrywać, ale nieważne. To, co chcę powiedzieć, to jest jak świadomość naszego ciała może wpłynąć na pamięć mięśniową. Czasami są jakieś zmiany pozycji, które ćwiczymy i nie wychodzą. I ja z reguły po prostu ćwiczyłam to tak, że sobie zmieniałam pozycję, po 100 razy powtarzałam, no i czasami nadal nie wychodziło i ostatnio zaczęłam to robić troszeczkę w inny sposób i ma to powiązanie ze świadomością właśnie ciała, więc jak jest jakaś zmiana pozycji, na przykład na jakiś wysoki dźwięk, to zatrzymuję się na tym wysokim dźwięku i sprawdzam, jak czuje się moja ręka w tej pozycji, dokładnie jaki jest układ ręki. Tak, żeby ona zapamiętała dokładnie, jak ma wyglądać i jak się ma czuć w tej pozycji. I przez takie ćwiczenie o wiele łatwiej i szybciej wyćwiczam jakieś trudne zmiany, albo na przykład układy ręki jakieś niewygodne, na przykład w Bachu, gdzie jest dużo akordów i to jest czasami bardzo nieczysto. Najlepiej po prostu ustawić rękę na akordzie i poczuć, jak ta ręka się czuje, jaki ta ręka ma mieć układ. I wtedy to naprawdę przynosi dobry i szybki rezultat, także polecam. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Proszę Was, napiszcie koniecznie w komentarzu, czy taki rodzaj filmików jest dla Was pomocny, czy tworzyć ich więcej, czy może bardziej wolicie takie związane stricte z graniem, nie wiem, prawa ręka, vibrato,
cokolwiek, będzie to dla mnie bardzo pomocne. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa!